Dzisiaj chustecznik zimowy, ale niestety najpierw zrobiłam, a potem pomyślałam. No cóż, czasy nam przyszły takie, że obecnie lepiej jest puścić bąka niż kichnąć. No ale chustecznik zrobiłam, więc film leci. Chustecznik niby zimowy, ale jeżeli nie dacie gwiazdek, to wyjdzie Wam całoroczny. Jeżeli jego klimat trafia Wam do serducha, to zapraszam na film. Chustecznik zwykły, kwadratowy. No powiedzmy kwadratowy, bo one nie zawsze są w kwadracie. Jak zwykle zaczynam od pomalowania na biało. Papier ryżowy od Itd Collection. Żadna nowość, ale ostatnio wpadł mi w ręce i pomyślałam, że śliczny. Wycinam go w ten sposób, aby na każdym boku pudełeczka powstały fale. A właściwie to ma być jedna fala, która płynnie przechodzi przez wszystkie jego ścianki. A falę maluję od ręki, jak wyjdzie, tak wyjdzie. Potem i tak to wszystko przypruszę kulkami cukrowymi. A na górze kółeczko, żeby góra także wyglądała pięknie. Nie wiem, jakie macie czarodziejskie sposoby na obklejanie takich dziur, ale ja to robię w ten sposób. Smaruję klejem, przyklejam mój papier ryżowy i jeszcze gdy to wszystko jest mokre, ponacinam cały środek. Teraz te trójkąciki pozawijam do środka i powinno być git majonez. Nawet jeżeli nie wyjdzie mi to idealnie, to się nie przejmuję, ponieważ potem w tym miejscu przykleję koronkę. Ścianki chustecznika przyklejam normalnie jak zwykle, czyli powierzchnię smaruję klejem do deku, przykładam papier ryżowy i wszystko z góry zasmarowuję jeszcze raz klejem. Gdy wszystko wyschło, mogę Wam się pochwalić, jak wygląda już moje dzieło na tym etapie. Ten papier ryżowy jest z kolekcji zimowej, ale jeżeli bym o tym nie wiedziała, to teraz ten chustecznik wcale nie wygląda na zimowy i można go jeszcze przerobić jak się chce. Na tym etapie zabezpieczam go jeden raz lakierem akrylowym matowym. Mamy w sklepie bardzo duży wybór różnego rodzaju gwiazdek i śnieżynek, ale zawsze warto pogrzebać w szufladzie, bo możliwe, że tam się jakieś ukrywają. Mogą być tekturowe ze sklejki albo z drewna. Gwiazdki przemalowuję na kolor, który występuje na pudełku, a końcówkę papieru lekko podcieniowuję. Pomyślałam, że mikrokulki, które tutaj później przylepię, nie do końca zatuszują mi połączenie papieru i pudełka, że mimo wszystko będzie widać taką mocną linię odcięcia. Jeszcze jak widzicie, pędzelkiem przybrudziłam brzegi i tak randomowo niektóre miejsca, bo ja po prostu lubię taki klimacik. Zanim zaczęłam kolejny etap, zastanawiałam się, czy wybrać mikrokulki cukrowe, a może zwykły brokat. Jak tak bardzo nie wiem co wybrać, to robię próbę. Gwiazdki posmarowałam gęstym lakierem, bo on świetnie działa jako klej. Tak wygląda gwiazdka ozdobiona brokatem, a tak mikrokulkami cukrowymi. Chwilę zastanowienia i uważam, że mikrokulki dają bardziej spektakularny efekt. Po prostu wygrały. Wszystkie gwiazdki posmarowałam lakierem i zamoczyłam w mikrokulkach. Jako kleju użyłam gęstego lakieru z połyskiem, bo jeżeli mi się gdzieś kuleczka nie doklei, to lakier i tak będzie dawał piękny połysk. Przygotowałam papierową tackę do klejenia i jedziemy. Mikrokulki świetnie się klei na tego rodzaju preparaty. Ja wybrałam śnieg krystaliczny, bo po pierwsze jest bardzo gęsty, a po drugie po wyschnięciu nie jest idealnie biały. Jest jak śnieg, lekko białawy, ale mimo wszystko przeźroczysty. Nakładam pasek preparatu i jeszcze na mokro moczę go w mikrokulkach. Jeżeli coś Wam wyjdzie nie tak, na przykład nierówno, to warto mieć przygotowany pędzelek jakiś ze szpicem. Ja najczęściej korzystam z pędzelka skośnego. I dopóki krystaliczny śnieg jest jeszcze mokry, to bez problemu mogę zrobić różne korekty. Na przykład zebrać skądś trochę preparatu albo mikrokulek, a może w którymś miejscu dołożyć. Gwiazdki przykleję na samym końcu, ponieważ one mają większą grubość niż nasze ozdobne paski z mikrokulkami. Na jednym z boków przez pomyłkę gwiazdki nakleiłam na samym początku. A potem miałam problem, żeby docisnąć mój nałożony krystaliczny śnieg do mikrokulek. Więc jeśli chustecznik Wam się podoba i chcecie zrobić coś podobnego, to najpierw przylepiacie mikrokulki cukrowe, a na końcu gwiazdki. Ozdabianie każdego boku wygląda identycznie, jak ozdabiałam górę. Ustalam, gdzie będą gwiazdki, a następnie nakładam śnieg krystaliczny.
Dodatkowo zrobiłam jeszcze kilka zawijasków, bo pomyślałam, że dzięki nim klimat świąteczny będzie jeszcze bardziej widoczny. Ja do tej pracy użyłam jeszcze lód krystaliczny oraz konturówkę 3D. Tymi preparatami ozdobiłam cały dół mojego chustecznika. Oczywiście nie jest to koniecznie, ale dzięki temu papier ryżowy zyskuje nowe życie i nowy wymiar. Przyklejam gwiazdki i mój chustecznik już jest prawie gotowy. Gdy preparaty już bardzo dobrze wyschną i czekam zazwyczaj z tym do następnego dnia, omiatam cały chustecznik pędzlem szczecinowym. Wszystkie niedolepione kuleczki odpadną i potem się już nic nie osypuje. Dokleję jeszcze koronkę do otworu i chustecznik gotowy. Wygląda tak i dedykuję go wszystkim kichającym, żeby wasz katar był zawsze tylko zwykłym katarem. Jak zwykle listę produktów, które użyłam w filmie, znajdziecie pod tym wideo, czyli w opisie filmu. Dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.